Witam. Dzisiaj mamy 14 maj 2025 rok. Ku pamięci. Tutaj mi się jedna rzecz. Nie, może tak być. Witam. Ja dziękuję za łapki od razu. Cóż, mamy dzisiaj 2D wodnika i też akurat miałem, no jak to się mówi, znajomych. I nie mogłem sobie... jeszcze jedna rzecz. Trzeba zapalić światło. No, już płomień jest, także wszystko jest gotowe. No i jedziemy, jak to się mówi, z koksem, tak? Ja zrobiłem dzisiaj ten film właściwie o prawa i własności, bo mnie to bardzo boli, dlatego że jakby Państwu to wytłumaczyć, prawo własności jest najważniejszą rzeczą, jaka istnieje. I niezbywalne prawo własności, to znaczy to, że jeżeli coś jest moje, to jest moje. I bez względu na to tylko sąd, tylko jakieś okoliczności mogą mnie odebrać, a nie dlatego, że ktoś chce sobie drogę wystawić albo cokolwiek i zabiera, ponieważ znam, bo za drogi się nie płaci, albo tam jeszcze za coś. I nie ma takiej możliwości. Można coś dać w zamian, 2 razy tyle w zamian dać. No to są po prostu pieniądze. I nie znoszę jeszcze jednej rzeczy, wykorzystywania, tak teraz wprowadzą ten katastrat, nie daj Boże, też w ogóle będzie cyrk pierwszej wody, dlatego że wszyscy potracimy wszystko, co mamy. Kompletnie wszystko. Dlatego, że wyobraźcie sobie, że jesteście, zostajecie sami, albo zostaje wasze dziecko, czy wasze dziecko, które ma, przypuśćmy w założeniu, ma przepiękny dom, ma przepiękny to i giną rodzice w samochodzie. I to dziecko, przypuśćmy, ma 2 miesiące. Macie taką sytuację, znacie taką sytuację? Bo ja wam mogę opowiedzieć o takich sytuacjach, tysiące takich sytuacji. I co wtedy? Co wtedy się dzieje? Oczywiście, że dzieją się bardzo różne rzeczy i to dziecko zostaje, jak to się mówi, całkowicie na lodzie. Ja się przyglądam, jak tutaj wyglądam, bo mam nie wszystkie lampy zapalone, a zresztą nie będę zapalał. No i co tu ukrywać, bardzo mnie to intryguje, bardzo mnie to bawi. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, dlatego takie rozważania. Dlatego, że w takich sytuacjach znalazłem się i to kilkakrotnie w mojej rodzinie konkretnie. Teraz zrobimy sobie na Polskę tutaj kosmogram i zresztą Państwo mogą oglądać oczywiście. Mamy Polskę i teraz zrobimy sobie tutaj tranzyt, ale dzisiejszy tranzyt zrobimy, bo jest dosyć późno, ja nie będę tak długo, ale jednak tam, witam, Mariolu, witam. No i mamy tutaj, zwróćcie uwagę, że jedną rzecz, Saturny się zbliżają. Nie wiem, czy ja jutro zrobię, czy zrobię w sobotę dopiero film o tych Saturnach, bo to jest kupa prac. Ja dzisiaj zrobiłem też film i też go puszczę, ale dopiero jutro, dlatego że jeden dzisiaj puściłem, no to tam nie wiem, czy oglądacie, czy nie oglądacie, a on właśnie jest o tych prawach własności. Przede wszystkim. Nie wiem, że to nie są za bardzo astrologiczne, ale jednak to jest prawo byka.
Prawo byka jest jedyny znak, który lubi posiadać. I ponieważ mam kilka osób, no córkę mam spod znaku byka i bardzo trudno się z bykami rozmawia, ale najłatwiej o pieniądzach. Żaden znak nie lubi tak pieniędzy jak byk. Baran traktuje pieniądze, jakby były wczoraj, a jemu są potrzebne, ale tylko na wojnę. Byki potrzebują, bo potrzebują, to co właśnie mówię. Bliźnięta trzastają pieniędzmi w każdą stronę. Następnie potem mamy, po bliźniętach mamy raka, rak. Gromadzi pieniądze, ale właściwie on gromadzi tylko. Wydaje na rzeczy zupełnie niepotrzebne. Najważniejszy dla niego jest dom. Lew to szasta pieniędzmi w każdą stronę. Panna sknerzy i nigdy się nie dorabia do niczego, bo zawsze sknerzy. Waga jest bardzo rozrzutna. Skorpion kumuluje te pieniądze, ale nie za bardzo wie, co z nimi zrobić i traci je na bardzo dziwne uciechy. Strzelec to jest w ogóle absolutnie nie znak, który szanuje pieniądz. Z kolei koziorożec nie dba o pieniądze w ogóle. Wodnik to ma więcej przyjaciół niż to, a ryby w ogóle traktują pieniądze, jakby nie były ich. No i macie pokrótce całą mandalę finansów, posiadania. Jedyny byk potrzebuje pieniędzy i potrzebuje pieniądze i potrafią zarobić. I mimo to, że tam jest Wenus, to Wenus trzeba bardzo mocno ujarzmić i w tym momencie można z tą Wenus sobie tutaj powalczyć. Ja nie oglądałem dzisiaj, absolutnie nie miałem czasu na żadne tam spotkania takie z internetem, ale to, co zauważyłem, to w internecie wszyscy idą w taką dziwną stronę, no i zbliżamy się już do końca, do wyborów. Widzę, że cały czas zmienia się ten układ bardzo. No mam nadzieję, że wszyscy wiedzą, o co chodzi, że nie będą szli na pana. Ja wiem, że niepopularny będę w tej chwili, na pana Trzaskowskiego, bo pan Trzaskowski to, no wyobraźcie sobie, że będzie tragedia. Słuchaj, ja zawsze mówię, że ze mną jest bardzo ciężko się skontaktować. Najlepiej jest, bo ja nie wiem, kiedy dzwoniłeś, bo ja bardzo często nie odbieram telefonu, dlatego że ja mam inne prace, inne rzeczy, wiesz, ja nie mogę sobie cały dzień siedzieć przy telefonie i czekać na kogoś. Ja wyraźnie daję komunikat, kiedy jestem, kiedy to robię. Około 13 na pewno nie. Nie było mnie, około 13 miałem zupełnie inne zadania. Zresztą chyba tak się nie umawialiśmy, a jeżeli w ogóle, to jeżeli patrzę, to zaraz poczekaj, zaraz zobaczę w telefonie, czy mam jakikolwiek numer od ciebie. Poczekaj, zobaczymy, bo możliwe, że nie. Już mam telefon, to nie jest tak, że ja nie odbieram, tylko wiesz, jest taka sytuacja, że w niektórych godzinach ja w ogóle nie występuję. Ja nie pamiętam, co ja robiłem koło 13. Ach, film nagrywałem w parku, ale nie. Nie, to ja byłem w parku. Także tutaj, proszę tak,
Nie wiem kiedy. Jutro mam zwariowanie. Ja najchętniej jednak do soboty bym poczekał. Sobota, niedziela, bo wtedy będę wolniejszy. A jutro mam bardzo dużo pracy. Jutro prawdopodobnie albo w piątek pojadę do Ikei, bo muszę zmienić to biurko, bo tutaj no po prostu nie mam gdzie pracować. Nie mam gdzie pracować, nie mam jak pracować i muszę zmienić tutaj to biurko, przenieść gdzie indziej. No trudno tak jest. No. A ja mam naprawdę w tej chwili, mam nadzieję, że w ciągu kilku dni, znaczy do 20 wyjeżdża mój kolega. Muszę się z nim spotkać, bo muszę porozmawiać, jak będzie, dlatego że muszę pewne rzeczy powywozić, pochować, zrobić sobie, jak to się mówi, przestrzeń życiową. Ale najchętniej to w sobotę, tak gdzieś, no gdzieś po 16, tylko ja przyjmuję, znaczy odbieram telefony do 20, bo potem mam program, ale tak bardzo bym prosił o w tym momencie. Dzięki za łapki. I teraz jadąc tutaj już nie będę tutaj przynudzał na ten temat. Co jest najważniejsze? Najważniejsze w tej chwili jest, chociaż zaraz, jak to jest? Bo to mnie bardzo irytuje tutaj. Bardzo mnie to interesuje. 29 mamy, a Saturn ile jest? 29. 20, to on jeszcze ma kilka stopni do koniunkcji takiej płynnej. W ten dzień będę chciał zrobić znaczy nie wiem, no, ja będę nawet jutro chciał, jeżeli będę miał tylko czas, zrobić ten film, przygotować się do tego filmu o Saturnie, dlatego że Saturn wyjaśni pewne sytuacje. Więc tutaj zobaczymy, jak te wybory są przed nami. Witam, Robercie. I Saturn da nam taką plastykę troszeczkę przestrzeni, bo wyjaśni nam, co było w danych latach i będziemy mogli sobie, jak to się mówi, przejrzeć, a właściwie przeanalizować to wszystko, co się działo do tej pory. Jakie są skutki tego wszystkiego, tego działania, bo w tej chwili jest taka sytuacja, że no co to ukrywać, pan Braun, ja nie przeglądam, ale widzę rysunki dzisiaj, że pan Braun bardzo goni pana Trzaskowskiego i będzie zwyciężał. Będzie zwyciężał i ja wcale się nie zdziwię, jeżeli pan Braun wyjdzie na czoło. Dlaczego? Dlatego, że jest człowiekiem zupełnie niezależnym. Przede wszystkim walczy o jakieś działania. No i on ma taką charakterystykę lekko ryby, no właśnie ten Saturn jest w rybach. Zobaczcie, Saturn jest w rybach i to jest to, że pan Braun jest tutaj i jeżeli dobrze pamiętam, to chyba będzie tutaj na słońcu, tak jak ja wczoraj przyglądałem się, to będzie gdzieś tutaj miał słońce. On jest tam z któregoś marca, jest z samego początku. To gdzieś tutaj, no więc właśnie blisko Jowisza i ten Jowisz może go wyeksponować, może ten polski wyeksponować. I to jest bardzo charakterystyczne i teraz zwróćcie uwagę, że Słońce goni Urana. Uran nam się przesunął do ryb, no i stajemy się takimi troszeczkę, powiedzmy, że ofiarami, takimi bardzo dziwnymi ofiarami, nielogicznymi ofiarami. I ta nielogika no, daje nam taką dziwną plastykę, bo no, w pewnym sensie jesteśmy ofiarami, ale to jest dobry okres na te wszystkie sytuacje tak zwane duchowe.
I teraz, jeżeli uran wchodzi w te duchowe sytuacje, teraz co znaczy duchowe sytuacje w tym całym działaniu? Witam serdecznie, Renato. Roberta też witam. O to już mówię. I teraz, jeżeli patrzymy na to wszystko, to chodzi tutaj o jedną z najważniejszych rzeczy, że wejście tego urana w znak następny tutaj, czyli w ostatni znak barana, może rozpocząć jakby nową ewolucję. W rybach jeszcze ten uran trzyma w ryzach tą historię, która była. I ta historia, która była, mało tego, ja nie jestem pewien, czy uran czasami nie wejdzie w retrogradację, tak jak Pluton w tej chwili jest w retrogradacji. I Pluton daje taką możliwość jakby retrospekcji tego wszystkiego, co się dzieje. I dlatego też, no co to ukrywać, większość zakładów pracy, czy w ogóle, po pierwsze likwiduje się, bo wchodzą te ogromne korporacje, ale także te korporacje zaczynają padać. I teraz co jest przyczyną? Przyczyną jest to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, czyli dokładnie Strzelec zaczyna funkcjonować na innych wibracjach. Teraz zobaczcie, że w tej chwili, ale to jest w tej chwili, absolutnie nie można patrzeć na to z tej perspektywy, ale tutaj jest Księżyc w Strzelcu, a po drugiej stronie mamy Jowisza i ten Jowisz emanuje. Nie wiem, czy zauważyliście, że po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych FBI załatwiło sędziego za to, że on tam sędzinę właściwie, za to, że ona ukrywała albo tam motała się z jakimś tam Meksykańczykiem czy kimś. I właśnie to jest to, że w tej chwili, jeżeli patrzymy, bo ktoś powie, ale co mnie to obchodzi, bo to nie jest Polska. No właśnie jest. Właśnie jest, że te trendy idą stamtąd. I zawsze będą te trendy wolnościowe szły ze Stanów Zjednoczonych. Jeżeli patrzymy się na to, że czy wygra, nieważne kto wygra grunt, żeby nie pan Trzaskowski, nie ta grupa, która jest tak zwaną lewicową, to jeżeli obojętnie kto wygra, to będą rozegrane te wszystkie sprawy tak jak w Stanach Zjednoczonych. Ponieważ jeżeli Vance przyjedzie tutaj do Polski, to wiemy o tym, że tutaj i na pewno przyjedzie, bo to jest pewne, dlatego że on będzie chciał się przyglądać temu z bliska, a w dodatku on jest jakby gwarantem demokracji, na przykład tej prawdziwej demokracji. I to, co zrobił pan Tusk, że oddalił reparacje, tak, bo jemu niepotrzebne są, ale on nie musi mieć reparacji. Prawdopodobnie nikt z rodziny jego nie zginął, no bo byli w Wehrmachcie, no albo tam jeszcze gdzieś. To, że nikogo do obozu, w obozie nie miał, nikt nie zginął w obozie, tak jak mój dziadek zginął w obozie i ja na to, a nie tylko to, tylko jeszcze zwróćcie uwagę na człowieka, który jest, nie wiem, czy posłem, czy nie posłem, i wystawił rachunek za wywiezione rzeczy do Niemiec i zwrot tych rzeczy. No i taka powinna być prawda, taka jest rzeczywistość, że żaden Polak, który przeżył on przeżył, jest, istnieje, to tylko właściwie tak, nie ma rodziny, żeby nie było jakiejś straty. Nie znam nikogo. Przed chwilą wyszli ludzie, gdzie dziadkowie zginęli oboje. Zastrzeleni przez Niemców. Jednej osoby, drugiej osoby tak samo.
z mamy strony cała rodzina zginęła, rozstrzelana. Nie, akurat nie przez Niemców, ale przez... Madzie, jak skończy tylko program, to zadzwonię. Dobrze? Dobrze, dobrze. Mam to na razie. No właśnie, byłem umówiony z koleżanką dzisiaj na 10, a ja mam program. Także jeszcze z 15 minut poprowadzę i tutaj musimy podjąć decyzje bardzo twarde i jednak nie dopuścić, bo tak jak się dzieje, to nie jest tak. Akurat tej drugiej znajomej Rosjanie, bolszewicy tak zwani, tak, zniszczyli całą rodzinę i tak też się działo. A dlaczego? Tutaj mam kolegę, ja nie chcę wymieniać nazwiska, ale jego dziadek był łódzkim komunistą, autentycznym łódzkim komunistą. Jak weszli Rosjanie do mieszkania, za to, że miał bardzo dużo książek, bo był bardzo oczytanym człowiekiem, miał dużo książek, został zastrzelony. Więc patrzcie na to z tej strony. Rosjanie są Rosjanami. To jest jednak, ja nie mówię o Rosjanach źle, bo ja mam w rodzinie Rosjan i mój chrzestny był Rosjaninem i mam przyjaciółkę Rosjankę, to nie chodzi o to. Tylko jak wojna, czym się kieruje i czym się ludzie kierują, jak to wygląda. Zresztą dzisiaj mamy dokładny przykład. Przyjęliśmy, a te osoby nie są wcale nam wdzięczne. Nie są wcale nam wdzięczne i to nie pojmują jeszcze jednego, że w gruncie rzeczy, gdybyśmy ich nie przyjęli, by się tułali po świecie i by byli tacy jak, przypuśćmy, Romowie, czy chociażby to, co Kurdowie, a znam Kurdów, czy na przykład chociażby Palestyńczycy, którzy bardzo się tułają. Saro, jak możesz, to tak tutaj mówiłem już Janowi, możesz zadzwonić do mnie albo w sobotę tylko po 16, albo w niedzielę od tak gdzieś od 11, tylko musisz polować na mnie, bo to są 2 dni, w których ja sobie dysponuję cały tydzień, bo tak w tej chwili, no przed chwilą rozpocząłem program i za chwilę będę musiał skończyć, bo tutaj przyjaciółka już do mnie dzwoniła i to bardzo dobra. No, nas łączy bardzo duża przyjaźń, zresztą jej mąż za chwilę przyjeżdża, ona mieszka dokładnie w Szwecji i ja przez nią mam bardzo dużo wiem o Szwecji, czy o Norwegii, bo akurat tak się składa, że zna i Norwegię, i Szwecję, także tutaj zawsze mogę się dowiedzieć i zawsze mogę tam spojrzeć i to jest osoba, no powiedzmy, że światowa, tak sobie potrafi pojechać w różne miejsca i zawsze konsultujemy niektóre sprawy, także to jest najważniejsze. I świetnie, ja kiedyś, mam nadzieję, że Madzia kiedyś tutaj przyjedzie do Łodzi, bo ma tutaj rodzinę zresztą i jest osobą nietuzinką, także i wspaniałą. I teraz tutaj trzeba brać pod uwagę jeszcze jedną rzecz, że w tej chwili, jeżeli patrząc tutaj na kosmogram, zaraz Wam pokażę, jest ten Mars tutaj na ascendencie. Trzeba go się bardzo obawiać, bo on może skierować właśnie w tą stronę marsowatą, czyli tych pól marsowych, które są w Rzymie do tej pory, a tam właśnie gromadziły się legiony, ale pamiętajcie, była taka funkcja dziesiątkowania legionów.
legionów. I teraz wyobraźcie sobie, jakie to musiały być karne wojsko, kiedy odliczało się raz, dwa, trzy tam i 10. rząd wychodził cały i szedł na śmierć. I ci ludzie nie bali się tego. Oni wiedzieli o tym, że oni giną i oni są w tych legionach, więc przepraszam bardzo, Mars jest wyjątkowo niebezpieczną planetą i tutaj trzeba brać pod uwagę, że Mars w koniunkcji z Plutonem to jest ogromna siła, przeogromna, ponieważ Pluton polski jest eschatologiczną planetą. To trzeba przyznać, że to jest planeta, która jest, mimo że ona jest w lwie, ale ona jest wodniką. Wodnik jest w pewnym sensie, jak oglądacie karty Joffra, to przez wodnik w oddali jest czaszka, przez kto idzie tam z pochodnią. Więc wchodzimy w tą pochodnię i ten Mars ma za zadanie rozświetlić nam tą drogę, ułatwić nam tą drogę, ale może być też tak, że ten Mars zdecyduje zupełnie inaczej i to jest najbardziej tutaj smutne. Mało tego, musimy sobie popatrzeć na aspekty zarówno Marsa tranzytującego, który idzie przez Księżyc, i Marsa w koniunkcji z Plutonem, i w sekstylu z Neptunem, i z Uranem, więc to ustawienie wcale nie jest tak bardzo interesujące. To nie jest interesujące. To trzeba brać pod uwagę, że tutaj Księżyc to jest społeczeństwo, Uran to są nagłe wydarzenia, Neptun to jest zła propaganda, przypuśćmy, a Pluton jest to w pewnym sensie ofiarność. To można zmienić oczywiście i cały czas właśnie nad tym to zależy od naszej psychiki, od naszego działania, przede wszystkim naszej wyobraźni. Sara nigdy nie mówi, jakim jestem znakiem. Zaraz ci wytłumaczę dlaczego. Dlatego, że kiedyś siedziałem z wyjątkowo dobrym wykładowcą astrologii właśnie na tym zjeździe. To był chyba na drugim albo na trzecim zjeździe astrologów. No i po kolei wychodzili tam coś i on tak mówi, o teraz będzie, mówi, rybki. Mówi, daj spokój. Co on tam wie o astrologii? To byli główni wykładowcy, tak, wiesz, no, nie było Schumana, bo akurat Schuman jest rybą, ale nie pamiętam, kto tam był rybą, ale to nic nie ma do powiedzenia. Ja nie jestem pewien, czy nie Zylbert, ale nie mogę powiedzieć, już nie żyjący astrolog. Zresztą taka dziwna postać, bardzo dla mnie kontrowersyjna, dlatego że w rozmowie z nim powiedział coś, co w ogóle nie miał pojęcia na ten temat, bo on się zajmował orgonem, a ja z kolei z orgonem nie zupełnie jestem na ty, ale mam z ludźmi, którzy zajmują się orgonem, Wells. Jeżeli ktoś w ogóle wie, co to jest organ, to Wells to powinien wszystko wiedzieć. I już więcej nie potrzeba rozmawiać. Ja mam następców Wellsa, znam 2 i to są ludzie, z którymi bardzo często współpracuję. Bardzo często, bo w niektórych sytuacjach sobie nie daję rady. No po prostu taka jest sytuacja, jestem tylko astrologiem, a nie ma tak, że ja sobie bawię się. No i teraz przyszedł wtedy profesor Veres, byk. Mówi, słuchaj, znowuż będzie gadał o rodzinie, znowuż będzie gadał o swoich kłopotach rodzinnych, będzie znowuż 15 minut zajęte z 45. No i jak trafił, jak idealnie, jak kulą w płot. Potem następnie tam chyba bliźniaki. I mówi, zobacz, będzie owijała, to była Miłka chyba, jest bliźniakiem, jeżeli się nie mylę. Będzie owijała taśmą i będzie lukrowała. Zobaczysz,
wielki, wielki ten, jak to się nazywa, ten lód cukrowy, wiecie o co chodzi, to nawijanie. I będzie słodziutko, aż tak przyjemnie. No i oczywiście, że tak było. I tak przysyrywał, ale za każdym razem, kto tylko, ja nie wiem skąd on wiedział te wszystkie znaki, że wszystkich znał. Zresztą znał, no bo słuchajcie, on no jest starszym astrologiem od Jarka Gronerta. Przynajmniej o 5 lat. Ja nie wiem, czy ja powiem imię, no dokładnie Tomek. Tomek podejrzewam, że jest od początku astrologii. No i nieważne, i za każdym razem uderzał. Ja mówię, no nie. Nigdy nie powiem swojego, znaczy ja kiedyś mówiłem, kim jestem i moi uczniowie wszyscy wiedzą, kim jestem, jakim znakiem jestem, bo dlaczego? Dlatego, że po pierwsze pracujemy na własnych kosmogramach i jeżeli pracujemy na własnych kosmogramach, no to jest dosyć takie istotne, no, jak pracujemy na własnych kosmogramach, dlatego, że no nie ma inaczej wytłumaczyć, jak na przykład mamy Marsa i przypuśćmy Marsa, tam jest jakiś Piotr i Piotr, twój Mars. Jak ty czujesz Marsa, siłę, jaką masz energię? A on mówi, no energię to mam taką. No i my patrzymy na ten kosmogram, a potem ja go poprawiam, tak? Ale nie jesteś taki, no jestem, ale jesteś taki, no tak, a teraz czy te cechy na przykład pasują ci? No nie. No i widzicie, że nie będą takie cechy. A te cechy masz ty, Iwona. Iwona, czy ty masz taką cechę? No mam, bo już się nie wstydzimy swojego kosmogramu. No i oni się pytają także mnie. No, to jest logiczne, bo mają moje kosmogramy, mój kosmogram też mają. Bo przypuśćmy, że siedzimy, ja tak właśnie cały czas się zastanawiam, jak to zrobić te szkoły, ale podejrzewam, że więcej jak 6 osób do jednej lekcji, znaczy na lekcję, bo nie będę przyjmował, bo jednak 6 osób i będzie to nie w skończoność. Nie chcę 7 osób, ale bo przypuśćmy, że jedna osoba pół godziny. Dlaczego ja wstrzymuję to? Miałem taką uczennicę, która potrafiła całe zajęcia nam zająć swoimi pomysłami. Na przykład chociażby Plutonem po drugiej stronie. No teraz sobie wyobraźcie, że pokażę wam kosmogram i chodź tu, Pluton, tego Plutona z wodnika przerzuciła do lwa. No to jest 32 rok. No to przypuśćmy, co nas będzie obchodził 30 któryś rok, jak mamy 2025. Co nas to obchodzi? I ona nurtowało ją, co będzie po drugie, a co będzie w kwadraturze, a co będzie to, bo ona ma i co ona to. Ja rozumiem, że ona uczy się. Ja pojmuję, ale mogłaby takie coś, są seminaria, a nie szkoła. Jeżeli są seminaria, to robimy Plutona, a nie ona wyskakuje nagle z jakimś Plutonem i chce dowiedzieć się o Plutonie. Nic jej to nie da, bo ona nigdy nie spotka takiej osoby, ponieważ takie osoby już prawie nie żyją z wejściem Plutona do lwa. Bo te osoby by miały w tej chwili chyba ze 120 lat, 130. No więc słuchajcie, to tak nie jest. No. I właśnie to jest to, że my rozmawiamy o tym Plutonie, ale najlepiej nauczyć się ten Plutona w wodniku, nawet nie ćwiczyć, co on będzie robił na przykład w założeniu, czy w koziorożcu, bo to dopiero te czasy przyjdą. I można historycznie przenieść się i go zanalizować, ale to są odpowiednie fragmenty. No i to jest to działanie. I dlatego też no tak podchodzę do tego, że nie wydaje, moi uczniowie wszyscy, my się świetnie znamy, no bo mamy te kosmogramy, nie możemy mieć żadnych tajemnic. Witam Danielu.
I przepraszam, że tak późno, ale po prostu koleżanka mnie zajęła i ja jeszcze będę z 10 minut i kończę, dlatego że tutaj byli znajomi, znaczy koleżanka była i druga osoba i musieliśmy posiedzieć, porozmawiać, a bardzo istotne sprawy robiliśmy, także że no, czasami tak jest i właśnie tego nie lubię, bo inaczej, ale dzisiaj robiłem ten film, no i możecie sobie obejrzeć tam ten film. Ja wiem, że ten film jest taki niedopełniony, bo jest o prawach własności, o własności w ogóle, o tym posiadaniu byka. No i to jest bardzo ważne. I najważniejszą rzeczą w tym wszystkim jest to, że właśnie planeta, jeżeli jest, musimy ją robić taką, jaką mamy, tą planetę. Także jak czujecie, jacy wy jesteście, a poczujecie, jak ta planeta znajduje się u innej osoby i jeszcze u tych 6 osób, czyli w sumie właściwie macie 7 planet ze mną, czy 7 ustawień tej samej planety. Oczywiście, że to nie da nic takiego jak, przypuśćmy, szkoła jest tylko i wyłącznie, przypuśćmy, Marsa i rozmawiamy o szkole Marsa i przez tydzień mamy szkołę Marsa i ta szkoła, ja nie robię takich szkół, niektórzy to robią. Nie wiem, czy ja nie rzucę się na tę szkołę, ale nie chciałbym takich tygodniowych, co wolałbym weekendowe, takie 3-dniowe. Może zobaczymy, to będzie zależało od uczniów, jak uczniowie będą chcieli, ale w tej chwili Warszawa mnie się lekko posypała. Spowodowane jest to przede wszystkim zdrowiem, ale kiedy wejdziemy w internet, kiedy wejdziemy już w to, a ja jeszcze na razie nie jestem przyzwyczajony do tego Teamsu, czy jakoś to się nazywa, nie wiem, bo na razie ćwiczę tutaj, a muszę to robić, no to jest to samo, tak? Czyli to jest, i teraz mogę tutaj wrzucić trzecią kamerę i to wszystko mogę tutaj, właśnie o to chodzi, żeby to było zgrane, ładne, żebym ja wiedział, jak to robić. To biurko, które mam tutaj, te warunki, stwierdziłem, że nie. Dlaczego? Dlatego, że byłem u kolegi, widziałem, jak on robi i ponieważ pracuje prawie, ma tylko inne kamery. Ja mam inne kamery, on ma inne kamery i dał mi trochę do myślenia. To, co ono robi, w jaki sposób ono robi i muszę sobie powiększyć, dlatego że no co tu ukrywać, ja mogę wprowadzić 7 kamer, czyli 7 źródeł transmisji i te 7 źródeł transmisji to jest bardzo duża wiedza, którą muszę opanować przycisk, wiedzieć, który po którym, gdzie co jest. W tej chwili nie jestem przygotowany. Jestem przygotowany na raz, 2 i 3, ewentualnie 4. I tylko tyle przycisków mam opanowane. Ewentualnie mogę tutaj jeszcze coś robić na komputerze, który też komputer daje mi jakieś tam możliwości, które są troszeczkę niesamowite. Także tutaj trzeba brać pod uwagę to. Także ze szkołą jeszcze troszeczkę musi to poczekać, a w dodatku jeszcze jedna rzecz, która mnie przeraża. Ja biorę się do tej książki swojej jak pies do jeża. No naprawdę aż wstyd, bo już opowiadam o tej książce chyba z 5 lat. Ale przez ten COVID, bo już mówię zupełnie poważnie, to ja straciłem 3 lata wyrzucone w śmieci. Zupełnie 3 lata wyrzucone w śmieci. Naprawdę jeszcze nie potrafię się otrząsnąć z tego okresu, dlatego że mam jeszcze z tamtego okresu zaległości. Co jest powodem? Różne rzeczy. Rzeczy, które po prostu, to nie jest ze zdrowiem związane. Właśnie najgorsze, że nie, tylko z jakimiś takimi układami. I te układy po prostu no, są dla mnie, no właśnie między innymi to jest to meblowanie się, dlatego że wtedy było na gwałt, umeblowanie się, kupowanie jakichś rzeczy, które nie są zbędne, nie, one są niezbędne, ale w tej chwili tutaj jakbyście
No niektóre osoby tutaj przyjeżdżają czasami, więc wiedzą, jak to wygląda i się robi coraz bardziej tłoczno. A w dodatku, co tu ukrywać, ja walczę jeszcze z światłem w tej chwili, bo to światło, które tutaj mam, no, przypuśćmy, nie za bardzo mi to odpowiada. Teraz się bawię światłem i możecie zobaczyć, jak to wygląda ze światłem. Więc to nie jest najlepsze rozwiązanie. I tutaj też mogę się pobawić światłem i to też nie jest najlepsze rozwiązanie. Oj, to nie to. To. O, tutaj. I to światło robi się takie, no nieciekawe. No. Ja muszę tutaj powalczyć z tym światem, z tym wszystkim. Ja oczywiście, bo te światła, które są, to są takie półprofesjonalne. Ja mam profesjonalne światło, ale jak zacznę to profesjonalne, zanim rozłożę, to są takie reflektory. No przecież panele LEDowe, no ale to są ogromne rzeczy. Czasami czasami widzieliście na starych filmach, widać, że stoją takie pyki koło mnie. Ja nie mam zamiaru wykupiać. Słuchajcie, ja będę już kończył. Przepraszam Was, że tak. Zapraszam na jutro. Te 29 osób. Bardzo dziękuję za łapki, które są, bo to jest na pewno więcej, ale musicie mi wybaczyć. Jutro się spotykamy. Mam nadzieję, że nie będzie. Ja nie spodziewałem się, że dzisiaj oni przyjdą. No ale tak się stało, a ja nie potrafię odmówić. No, jestem taki. Zresztą wiecie o tym. Także z telefonami proszę poczekać do soboty, bo jutro jest czwartek, piątek, jutro jadę, no tak jak mówię, że do Ikei chyba pojadę załatwić ten blat, albo w piątek pojadę. Nie wiem jeszcze kiedy, bo ja nie wiem, co mnie jutro czeka. Zupełnie. Wiem tylko, że rano mam konsultację i będę rozmawiał na temat konsultacji rano miał, ale co ze starą osobą, także to nie jest tak, że ja tutaj przyjmuję. Nie. To są osoby, które ja prowadzę, czyli te osoby mają zawsze pierwszeństwo, bo ja przyjmuję raz na jakiś czas jakieś osoby i je prowadzę. Przez jakiś okres, to długo trwa, czasami trwa, no tak jak mówię, no, do sukcesu. Do sukcesu takiego, żeby już ta osoba wiedziała jak, a w dodatku akurat ta osoba stanie się uczennicą. No jak się stanie uczennicą, to rozluźnią nasze te spotkania, a ona dzwoni zawsze wtedy, kiedy ma jakiś tam problem. Zresztą no jest kilka osób takich, które taki przyjąłem swój. To też dla mnie świetne, bo mnie to szkoli, ale jednocześnie tak ostatnio jestem wyjątkowo, no, już coraz lepiej ze zdrowiem, bo sobie naderwałem ścięgno w kolanie, nie mogłem chodzić. Zresztą jak widzicie, no, nie robiłem w ogóle gdzieś na zewnątrz, bo po prostu, krótko mówiąc, musiałem, no teraz niedawno kupiłem ortezę i założyłem na kolanowo, ale ortezę można tylko nosić 2 godziny, także to nie jest takie proste. No ale smaruję to kolano, jakoś mi przejdzie, a wcześniej jeszcze inne rzeczy. To jest męczące. Także słuchajcie, trzymajcie się, wielkie dzięki do jutro i przepraszam za to, że tak się stało, a nie inaczej. I jutro się spotykamy sobie spokojnie, a ja przyjrzę się, jak będzie wyglądać tutaj to wszystko dookoła. Znaczy, no, konkretnie ta polityka, bo też jest bardzo ciekaw. A mamy wybory, tak? W niedzielę chyba. No to też będzie dosyć interesujące. To też się nie będzie można pyszczyć za dużo, bo zawsze coś, ja nie wiem od kiedy jest cisza ta przedwyborcza, czy od piątku, czy nie wiem zupełnie, ale ja sobie jutro popatrzę, ale zawsze ogródkiem coś można tam cwanie zobaczyć. Trzymajcie się i no i cóż, szczęść Boże, do jutra. Trzymajcie się za wszelką cenę. Nie dajcie się. Ja jutro też opublikuję film.
Mm.